tym filmie wszystko co zjem będzie długości mojego wzrostu. Będąc małym chłopcem, często zastanawiałem się, ile danego jedzenia potrzeba, aby ułożyć je od stóp do głów. Dziś w końcu to sprawdzę, tylko że jest jedna malutka różnica. Jestem sporo wyższy. Przygotowałem 7 kategorii jedzenia, a każda musi wynosić minimum 185 cm. To wyzwanie trzeba jak najbardziej ogarnąć logistycznie, ponieważ jest sporo produktów, które będą pasować do tych emotek. Chipsy mogą być albo długie, albo krótkie. Wydaje mi się, że tutaj najbardziej logiczne i najbardziej rozsądne będzie patrzenie po grubości. Produkty nie mogą być za grube, ale muszą być mega długie. No i właśnie w takie coś będę szedł. Taka taktyka pozwoli mi zaliczyć każdą z kategorii, a czas tego wyzwania jest ograniczony, ponieważ muszę ukończyć zadanie przed północą. O, wiem co będę robił. Wziąłem ze sobą miarę i będę po prostu sprawdzał to na zasadzie takiej, że będę mierzył produkty i mieścił w 1,85 m. Mój wzrost. Czeku, dzisiaj budowlanka. Budowlanka na odcinku. Rozszerzam content. Dzisiaj będę mierzył. Dobra, jesteśmy na napojach. Zaliczam pierwszą emotkę. Teraz napoje mają fajne to do siebie, że mogę wybrać różne smaki, ponieważ jakby chodzi o finalną długość, a nie żeby wszystko było w jednym smaku. Musi być to po prostu na długość mojego wzrostu. Oczywiście woda to jest podstawowe nawodnienie, jakie trzeba spełnić. To jest spoko, patrz. Chuda butelka, jak gościu z miarą w sklepie. Chuda butelka. I mamy tutaj ile? Zobacz, 20, powiedzmy 6 cm. Zaufam kalkulatorowi, nie będę tutaj powierzał mojej wiedzy matematycznej. 26 cm razy załóżmy 5 butelek, to już mamy 1,30 m, więc biorę sobie zgrzewkę. O, 26 razy 6, czyli mamy 1,56 m wzrostu w takiej zgrzewce. 30 cm picia jeszcze muszę zorganizować. Mamy Pepsi, ona ma dokładnie 14,5 cm. Czyli 29 cm w dwie puszki. Dodać 29, idealnie, 1,85 m. Pierwsze zadanie idealnie wręcz zrobione. Co do centymetra, jedną bez kofeiny na noc, o, taki sam wzrost. Jedna kolka, jedna Pepsi, dawaj znać, czy jesteś team Pepsi, czy team Cola. A my lecimy dalej. Postanowiłem załatwić większość produktów za jednym razem, aby nie tracić czasu między każdym posiłkiem. Muszę po prostu zaliczyć 7 kategorii do wyznaczonego czasu, ale nie ma obowiązku jedzenia wszystkiego po kolei. Zanim przejdziemy dalej, mam szybkie info od partnera tego materiału, a jest nim BetClick. Wielkimi krokami zbliżamy się do finału Ligi Mistrzów, a jak wiemy jest to najważniejszy mecz w europejskiej piłce klubowej. W tym sezonie obrońca tytułu PSG zmierzy się z świeżo upieczonym mistrzem Anglii, czyli Arsenalem. A na BetClicku nadal możecie sprawdzać oferty gry bez podatku, która jest dostępna cały czas i to na wszystkie sporty. Jest też dostępny w ofercie Multiboost, czyli przy obstawianiu minimum 5 spotkań wasz kurs wzrasta, a dodatkowo bezpieczny wynik, czyli jak wybrana drużyna osiągnie prowadzenie 2 bramkami, to zakład na jej zwycięstwo jest rozliczany momentalnie jako wygrana. I to niezależnie od końcowego wyniku spotkania. Działa to nie tylko na piłkę nożną, ale hokej, tenis, koszykówkę czy rugby. Trzeba tylko świadomie zaznaczyć tę opcję. Szczegółowe informacje na temat oferty, jak i kodu SZEF, który możecie wykorzystać przy rejestracji, znajdziecie w linku w opisie tam na dole. No i pamiętajcie, że obstawiać możecie jedynie jeżeli jesteście pełnoletni. Róbcie to odpowiedzialnie i z głową, traktujcie to jako formę rozrywki, aby przyjemniej oglądało się wydarzenia sportowe. A teraz powracamy do odcinka. Dobra, teraz jesteśmy przy chipsach, załatwiamy sobie przekąski. Oczywiście tutaj skorzystamy z long chipsów, które są mega długie. Same opakowanie ma około 22 cm, ale my liczymy, że około 20-21 będzie miał chips, więc będę potrzebował jakieś 8-7 chipsów. 9,25 dokładnie, więc 10 chipsów, myślę, że 2 paczki to załatwią easy. Teraz jesteśmy przy kabanosach, ja ogólnie się czuję, jakbym robił jakąś kontrolę w sklepie, patrz to. Niestety te kabanosy nie zdają egzaminu, musi produkt zostać cofnięty. Cześć. Nie no, ogólnie patrz to, 12 centów, więc zaraz musimy obliczyć ile musimy wziąć sztuk. No, ten cukierek niestety musi zostać oddany do sklepu. Resztę produktów postanowiłem poszukać na spokojnie. Jeżeli chodzi o owoce, to posłuchałem się emotki, która ją reprezentowała. Ale jeżeli chodzi o warzywa, postawiłem na pomidory koktajlowe. Myślę, że będzie to łatwiejszy wybór niż marchewki. Myślę, że na początku połowę tych produktów zjem sobie od razu, a później będę się martwił. Najgorsze zostawiam sobie na koniec, czyli tą długą zapiekankę, bo myślę, że z fast foodów wybiorę zapiekankę i to będzie chyba najcięższe. Chyba że do tego momentu zjedzenia fast fooda wpadnę jeszcze na jakiś pomysł, jakby można było to obejść, żeby było to bardziej ekonomiczne, a długie. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz pomiar, bo właśnie idę robić pomiar każdej rzeczy w tym sklepie. Odpalam sobie pierwsze picie, w końcu wody muszą zostać opróżnione.
To sobie będę pił tutaj w tle, a skupimy się na pierwszym itemie, który musimy obliczyć na spokojnie, czyli żelki. Zrobimy sobie multikolorowego. Tu mamy kolę, tu jest pewnie cytryna, tu jest jabłko, a tu podejrzewam, że jest truskawka. Ogólnie mega się boję, jeżeli chodzi o zęby, bo zawsze po takich cukrowych żelkach, no nie ma się co oszukiwać, że zęby obrywają najbardziej, a to jest mój pierwszy produkt, więc tym bardziej się obawiam. Nie wiem, czy to jest dobre w sumie posunięcie, ale bez ryzyka nie ma zabawy. 3 paski po 60, powiedzmy 1,5 cm, czyli 61,5, powiedzmy 62. To będzie 1,86 m. To bierzemy sobie tak. Kola, cytryna, jabłko, truskawka. I lecimy takim schematem. Idealnie, patrzcie to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 pasków to jest idealnie jedna długość żelka. Jedna paczka wystarczyła. Zrobimy sobie to symbolicznie w takiego węża. Dobra. I tak się prezentuje mój mega długi wąż. No i lecimy z tym. Smak kolowy. Kozak. Kolowe żelki są pycha. Truskawka. Zajebiście. Jabłko. Muszę pogryźć. Oj, jabłko mega kwaśne. Cytryna. Cytryna jeszcze bardziej kwaśna. Napisz w komentarzu, który żelek byś wybrał z tych 4. Jaki smak? Psiwłos. A ja lecę z tematem. Faktycznie jedzenie żelek na sam początek wyzwania to nie był dobry pomysł. Zęby zrobiły się mega wrażliwe, przez co kolejne produkty będą trudniejsze w jedzeniu. A jak zdecyduję się na chrupiącą zapiekankę w długości mojego wzrostu, to tym bardziej będę miał sporo do gryzienia. Pewnie zapytasz się, po co właściwie to zrobiłem? Bo to była najbardziej niespełniona długość jedzenia z dzieciństwa. Kolejny produkt, z jakim lecę, postanowiłem teraz polecieć w mięsną opcję. Dokończmy pierwszą wodę. Kaucja? Jest. Obejrzę odcinek z kaucjami. Bardzo fajny materiał. Bardzo fajnie się przyjął. Jak gadam jak z jakimś akcentem. Więc obejrzyj i daj znać, jakiego typu materiały byś chciał oglądać w przyszłości. A my lecimy z kabanosami. Ej, one są połączone i to jest kwintesencja. Zobaczymy, ile takie jedno opakowanie ma. Nie wiedziałem, że one są połączone, szczerze mówiąc. Przekątna stołu ile ma? 100. Damy 100. Zobaczymy, czy to w ogóle do 100 cm dosięgnie. Ponad. Dobra, mamy ile? 105. Dobra, bo tu pękło. 104 powiedzmy. 104, czyli potrzebujemy 81 cm. Czyli będziemy potrzebować tyle jeszcze. Ej, sporo. To jest mój wzrost w kabanosach. Ja chłopie, robię sobie naszyjnik. Ej, dobre. Fajnie przyprawione. Z indykiem. 18 fatu na 100. Zmniejszona ilość. Mniej fatu, no. I mega łatwo wchodzą. Spokojnie mógłbym 3-4 długości swojego wzrostu zjeść w kabanosach. Zostało mi, nie wiem co, no może długość nogi. Powiedzmy, że do połowy uda. W pewnym momencie tak się wkręciłem w jedzenie kabanosa, że jakbym miał z 5 metrów długości, to również mógłbym się rozpędzić, no i go pochłonąć. Tak łatwo to wtedy wchodziło. Mamy to. Kabanosy odhaczone i lecimy dalej. Godzina 15:38, czyli tak naprawdę ponad godzinę od rozpoczęcia pierwszego ugryzienia w tym challenge'u. Oczywiście całe zakupy i przygotowanie było znacznie wcześniej, ale uważam, że to może być jeden z najszybszych challenge'ów, o ile w sumie nie pokona mnie ta zapiekanka, ponieważ już się przygotowałem i kupiłem sobie mega długą bułę, ale to pokażę ci później. A tymczasem próbuję zaliczyć pole owoce. Mamy tutaj truskawki, zbliża się sezon, więc jak najbardziej trzeba to wykorzystać. Bardzo ładnie wyglądające truskaweczki. Wjeżdżamy w mój wzrost. Ciekawe, ile wyjdzie sztuk. To robimy podobnie jak z żelkami, 3 rzędy po 62 cm. Ciekawe, ile wyjdzie sztuk. Ja obstawiam, że będzie około 55 sztuk. Zobaczymy, jak to będzie. Niektóre są większe, niektóre są mniejsze. Zasada jest taka, że muszą się dotykać, żeby po prostu wyznaczały tą długość. Ja takiego odklejonego odcinka dawno nie robiłem. Jak macie pomysły na jakieś kolejne, to śmiało piszcie. Tu mamy ile? Raz, dwa, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17. Czyli, to będzie około 55. Dobra, układam kolejne 2 rzędy i lecimy z tym. Truskawka to jedyny owoc, którego nasiona znajdują się na zewnątrz. Przeciętna sztuka ma około 200 nasion, co łącznie w sztukach, które mam do zjedzenia, będzie wynosić 10 000 nasion. Mam nadzieję, że nic mi w brzuchu po tym wyzwaniu nie wyrośnie. 51. O 4 truskawki się pomyliłem. Jeszcze wcześniej myślałem o bananach, bo są mega długie, ale to chyba ciężej zjeść. Ile by bananów było? Raz, 2, 3, 4. No to z 12 sztuk byłoby. Ej, jak mierzyłem teraz to z szypułkami, to muszę je zjeść? Bezpiecznie. Zjem jeszcze jedną dodatkową i ona mi powinna wszystkie szypułki załatwić. Dobra, jeszcze jedna.
I teraz na pewno mam swój wzrost. Paradoksalnie tutaj kalorii nie ma za wiele, ale jest błonnik oraz objętość. To samo tyczy się warzyw. Zacząłem zastanawiać się, czy dobrze ułożyłem swoją strategię na kolejność zjadania produktów. No ale o tym przekonam się na końcu. Odpalam kolejną butelkę wody. Pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu, zwłaszcza jeżeli chodzi o gorące dni. Woda to podstawa, organizm składa się głównie z wody. Ale wyszczeliło. I to się nazywa orzeźwienie. Kolejne emoji do odhaczenia, czyli przekąska na słono. Mam już tutaj przygotowanego węża z dużej ilości long chipsów. Ogólnie przekątna tego stołu to jest blisko 1,70 m parę, więc jak widzisz jest mocno zaokrąglony i uwierz mi na słowo, łącznie mamy tutaj ponad 1,80 m, a dokładnie 1,85 cm long chipsa. Nawet nachodzą one na siebie, więc pewnie jest troszeczkę więcej, ale na pewno nie jest mniej. Zaczynamy. Bang. To będzie całkiem długi chips. Co ciekawe, największym chipsem świata może pochwalić się firma Pringles, bo w 1991 roku stworzyli chipsa, który mierzył 63 na 35 cm i ważył 154 gramy. Jest to odpowiednik 80 zwykłych Pringlesów. Ciekawe, czy są jakieś dłuższe chipsy niż long chips? Bo z tego co szukałem, to w Polsce long chipsy to chyba najdłuższe chipsy w sprzedaży. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz chipsowa kanapka, a ja przypnę ci serce. Wszystko pitolone, ja rozpocząłem trzecią. Butelkę wody, jeżeli chodzi o moje napojowe zapasy. A jeszcze oprócz tego pamiętaj 2 puszki. Będę miał złoty 50 kaucji, nieźle. Dobra, lecimy z warzywami. Trzeba odhaczyć warzywka, nie tylko owoce, ale również warzywa, więc emotikon warzywny zaraz będzie zrobiony. Zrobię to podobnie jak z truskawkami, wymierzam sobie 62 cm. No i muszę ułożyć tutaj. Kolejna woda, 2 do końca będą jeszcze. I odpalamy 3 rzędy po 62 cm. Zobaczymy ile finalnie wyjdzie. Wydaje mi się, że wyjdzie mniej tych pomidorków niż truskawek, bo one są chyba trochę większe. Tam truskawki miały średnio około 3 cm, to chyba 3-4, coś takiego. Z 3,5. Obstawiam, że do 50 pomidorków uda się zmieścić. Ale czy tak będzie? Nie wiem. Początkowo chciałem zjeść marchewki, ale przez żelki na początku musiałem zmienić taktykę. Chrupkość tego warzywa była po prostu za mocna. Pomidory są łatwiejsze w jedzeniu, ale mają jeden spory minus. Mają dużo wody. Co za tym idzie? Znowu mamy wysoką objętość. Dobra, uwaga, ile wyszło? 42, 45, 52. To nie będzie tak łatwo jak z truskawkami, ale da się to zrobić. Botanicznie pomidor to owoc, ma nasiona i rośnie z kwiatu. Ale w 1893 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych oficjalnie orzekł, że pomidor to warzywo. Powodem były cła importowe, obowiązywały tylko na warzywa, ale nie na owoce. Prawo wygrało z biologią, dlatego dzisiaj może reprezentować kategorię warzyw. Na razie mi zostało 1,50 m pomidorów. Pomidory z 1,5 metra cięte. Powoli czułem wysoką objętość tego wyzwania. Owoce i warzywa robiły kolejny problem, o którym wspomniałem Ci wcześniej. A był to błonnik. Łącznie zjedzenie samych owoców i warzyw dało mi 23 gramy błonnika. A dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka to około 25 gramów. Więc byłem już na granicy. Na razie mi zostały 3 rzędy po 20 cm. Robi się ciężko, pomidory nie wchodzą już tak łatwo. Jak w sumie to jest 60 z pomidorów. Grubo. 5 sztuk do końca. 4, 3, 2 i ostatni. Bęk. Dopijam 4. butlę. Robię się coraz bardziej pełny. Z biegiem czasu to wyzwanie się robi coraz trudniejsze. Nie sądziłem, że tak będzie. 20:15. Myślę, że śmiało można podejść do 7. emoji, jakim jest fast food. A reprezentantem fast fooda będzie zapiekanka, 2 lufy i robimy teraz to. Pierwsza sztuka, gigalufa. Jeszcze raz sprawdzę ile ma. 55 cm, czyli mamy 1,10 m w jednej. Ile jest 1,80 m na pół? 90. Dobra, i dodać 2,5 cm, 92,5. 92,5 muszę uzyskać z jednej, czyli 40. 92,5, 45, 46, 47 powiedzmy. 47 cm, dobrze liczę? Dla pewności. Będę miał 5 przez 4.
46,25. 47 powiedzmy, zostawmy, bo musi być przynajmniej mój wzrost. Dupka z jednej strony, żeby nie za dużo. 47. Czyli mamy tutaj i teraz muszę to samo z tej strony, powiedzmy, że tak, nawet będzie 48. Idealnie. I teraz to samo z drugą, ale powiem Ci, że nie jest za świeża. Trzeba będzie to pokombinować, żeby to dobrze zrobić. W środku jest miękka, a na zewnątrz jest twarda. Więc muszę to jakoś opatentować, żeby miało to sens. W piekarniku chyba będę robił, nie? A zmieści mi się na piekarnik to? A pod skosem? lufa. To już nie będzie potrzebne. Papier do pieczenia na desce. Teraz trzeba tak idealnie przekroić. Chyba w miarę daję radę. W miarę. Wyszło? Dobra. Kolejna. I tu mamy wzrost mojej zapiekanki. W sensie jeszcze bagietki, zaraz będzie zapiekanki. Myślę, że polecę klasykiem. Zrobimy zapiekanki z pieczarkami. Ale pyta, pieczarki się myje, nie? Albo się, nie, jak się obierze, to nie trzeba myć. Taki jest patent. Bo jak obierzesz, a w ogóle ty obierasz pieczarki? Szalałeś? Powinno się obierać. A dlaczego? Lepszy smak. Mama mi tak zawsze mówiła. No właśnie, że tutaj obieraj tak. Wtedy będzie zajebisty, lepszy smak. Jeszcze tak się robi podobno. Roboty z pieczarki. No ale lepszy smak. W restauracjach tak robią. I dupkę. No i tak wygląda zrobiona pieczarka, elegancka. Myślę, że potrzebuję chyba z dwie, nie? I stare robię inaczej. Z dwie czy trzy? Z 3 nawet. Tak? Co dam? Znaczy, że kurde ci powiem tak, tyle błonnika już dzisiaj przyswoiłem i z truskawek, i z pomidorów i teraz z tego, że może być różnie. Po tym odcinku będą głosy tak jak sąsiad robił remont. Smako. Dobra, nie przedłużamy i zobacz jak się prezentują moje zapiekanki. Dobra, zapiekanek jeszcze nie mam, ale najpierw kończę robić farsz, a teraz otwieram kolejną wodę. O, szczeliło? Twoje zdrowie. Dobra i finalnie tak się prezentują moje zapiekaneczki. Jedna sztuka, druga, trzecia, czwarta, razem 1,83 m co najmniej. Masz coś do powiedzenia? Wjechaliśmy tam z typem, wiesz, coś tamtego, nie? A ty? No to moi mili, pora zjeść ten ostatni posiłek. Ostatnia woda, napoje w puszce i mega zapiekanki. Wziąłem sobie sosy z KFD oczywiście z rabatem i IFM przez 2i daje ci mega rabacik przy zamówieniu. Oszczędzasz kasę i zyskujesz mega dobre produkty. Wziąłem sobie specjalnie 3 różne sosy, żeby sobie spróbować z sriracha mayo, z ketchupem, z kebab gyros. Są to sosy o obniżonej zawartości kalorii, a ten czwarty zrobimy sobie potrójny, czyli będzie i kebab gyros, i ketchup oraz sriracha mayo. No i tak się prezentują moje zajebiście wyglądające zapiekanki. Długości 1,85 m, jeżeli chodzi o długość tych zapiekanek. No jest konkret 4 lufy. Szczerze nie wiem czy to zjem. Jest naprawdę dużo jedzenia. Objętość oraz smak. Czy smak będzie, to zobaczymy. Liczę na to, że będzie dobry smak. Dawno nie robiłem własnej domowej zapiekanki. Soba jaka lufka. Ja pierdzielę. Okej, jest dobra. Jest mega dobra. Odpalam sobie wodę. Najpierw zjem z wodą, później wjeżdża kolka. Szczerze, dużo lepsze niż kupne. Domowe itemy są najlepsze. Muszę wrócić na odcinkach z robieniem własnego jedzenia, bo to wchodzi dużo lepiej. Dla wyjaśnienia, tutaj zrobiłem pieczarki na tarce, dodałem sól na patelni, na oleju, troszeczkę masła. Wtedy one puszczają wodę i nie puszczają ci wodę na zapiekankach, więc to jest game changer. Następnie lekko wydrążasz tutaj w bułeczce miejsce na farsz, ale lekko, bo jak za dużo byś wydrążyła, to byś pozbyła się tego puchu, który też dodaje dużo smaku. Następnie dajesz ten farsz do środeczka, ser, zapiekasz 180 stopni. Ale to jest chrupiące. A na samym końcu robisz na 200 stopni, żeby ser i bułka momentalnie się mocno spiekły. Mega czuję zęby po tych żelkach, przez to ciężko się je tą zapiekankę. Mnóstwo rzucia na dzisiejszym odcinku, serio. I to faktycznie było najcięższe z dzisiejszych kategorii. Powoli dochodziłem do końca tego wyzwania, ale nadal zostały mi napoje oraz połowa fast foodowej emotki. Sriracha mayo czy ketchup? Chyba wezmę na ostro. Bierzemy sriracha mayo. On ma tylko 6 kalorii w porcji, czaisz?
a smak jak sriracha mayo. Takie sosy potrafią mega ratować tyłek, szczególnie na redukcji, bo otrzymujesz smak, a nie dostajesz zbędnych kalorii. A pamiętaj, że większość kalorii w fast foodach to niestety są sosy. Lekko przypalił ten sosik. Woda skończona. Teraz zostały mi te napoje. No i jedna sztuka. Na serio, grubo wjeżdża. Moje podniebienie jest w tym momencie w mega słabej sytuacji. Bardzo jest obolałe przez chrupkość tej zapiekanki. Zresztą chrupkawki, ostatnia, 4. część. Smak cytryny. O, z kolką lepiej niż z wodą. Kaloryczność dzisiejszego dnia nie była jakoś mocno wygórowana, bo było to około 4,5 tysiąca kalorii. Ale za to długość jaką zjadłem to prawie 13 metrów jedzenia i picia. Mój dentysta nie lubi tych wyzwań. Ostatnie 2 gryzy, myślę. I ostatni. Uwierz mi, że to było mega ciężkie. Dopijam Pepsi. A z tą drugą będę musiał chwilę poczekać, ale na szczęście ona jest bez kofeiny, więc śmiało mogę nawet przed północą ją zaaplikować. Tak więc poczekałem do 23:58 i z czystym sumieniem mogłem skończyć ostatni produkt z dzisiejszego wyzwania, aby zaliczyć 7 kategorii jedzenia i każdą długość mojego wzrostu. Definitywnie najtrudniejsza okazała się zapiekanka, ale po tym wszystkim mogę spokojnie powiedzieć, że zaliczyłem moje wyzwanie i zaspokoiłem swoją ciekawość dzieciństwa.